My już się zbieramy z mieszkania, ostatni dzień, ale tak na szybko jeszcze chciałem pokazać, jak działają tutaj te amerykańskie prysznice, bo ostatnio chyba było to niedobrze pokazane. Jest tu dużo bardzo różnych systemów, baterii, kurków, starych, nowych, tradycyjnych, ale łączy je jedno, są inne niż w Europie wszystkie i czasem można się pogubić. Ten jest najbardziej popularnym systemem. O, tutaj. Tak to wygląda. O. Kiedy się odkręca, leci na dole woda i w zasadzie nie będę włączał prysznica, ale w prysznicu działa to tak samo. W zasadzie tutaj jest taka gałka. O. I to jest tylko jedna gałka, nie ma nic więcej. I w zależności od tego, jak bardzo się ją wychyli, tak woda się robi od zimnej do ciepłej. A natężenie jest zawsze takie samo, więc to jest takie śmieszne trochę. No ale tak to działa tutaj. Oczywiście, żeby włączyć prysznic, trzeba tutaj dzyndzel nacisnąć. No. Machanie gałką reguluje tylko temperaturę. Nie zmienia tutaj w żaden sposób natężenia wody. Także no, system prosty, ale trzeba się do niego przyzwyczaić. Dzisiaj jesteśmy jak cyganie, zwłaszcza ja, tak, ja to zawsze będę już podkreślał, to jest mój bagaż, mam dużo bagażu, i za nie ma z tym nic wspólnego. I dokładnie, więc ja mam dużo bagażu, jak zwykle w drodze powrotnej, no i dzisiaj ze wstydu nie jeździmy już z otwartym dachem. Dlaczego? No bo... Dlatego, bo na siedzeniu tylnym jest już niezły majdan, także no bagażnik oczywiście jest w pełni pełny, bo to jest mały bagażnik, także tak wyglądają nasze przeboje wyjazdowe. A ja znalazłam pieniążka, już drugiego na wyjeździe. Tym razem niestety 1 cent, ale wcześniej chyba było... Ćwiartka, 25. No to brawo. Może masz 26 centów. Może ten milion kiedyś też znajdę na ulicy. Zbierasz, tak. Jesteśmy pod Aloha Tower. Dzień dobry, kochanie. Aloha. Dzień dobry, aloha. Aloha. Jesteśmy dzisiaj pod Aloha Tower. To jest jeden z najbardziej znanych budynków w Honolulu. Powstał w 1926 roku, prawie 100 lat temu. Ma ponad 50 metrów wysokości. Aloha to jest takie hawajskie pozdrowienie, więc ten budynek, który jest zlokalizowany w porcie, na nabrzeżu, służył jako taki powitanie dla podróżnych przybywających do Hawajów, bo kiedyś oczywiście tu przybywało się tylko drogą morską. Była tam też na górze latarnia morska i taras widokowy. Potem w czasie wojny, po ataku na Pearl Harbor, budynek przejęła marynarka wojenna i pomalowano go w barwy ochronne, żeby zminimalizować ryzyko wykrycia przez wrogie samoloty i pociski. No a po wojnie odzyskał swoją pierwotną kremową barwę i wrócił pod kontrolę cywilną. No i teraz jest tu ryneczek z restauracjami, sklepami, a w środku mieści się jakieś Ministerstwo Transportu hawajskie i nie można tego chyba zwiedzać. No ale budynek jest wyjątkowy, ma fajny styl. Zegar podobno jest jednym z największych w Stanach Zjednoczonych, albo kiedyś był, nie wiadomo. No w każdym razie jest to taki fajny symbol, więc postanowiliśmy go pokazać. No i piękne palmy, taka ścieżka palmowa, także ładnie to wygląda, a wieczorem jest super oświetlona. Tak, wieczorem jest fajne podświetlone i no i w ogóle tu jest bardzo słodko i nie chce nam się stąd wyjeżdżać. Oj, nie chcę. No. Aloha, kochanie. Ale są tutaj super palmy, bo mają korę, a na czubku mają taką łodyżkę. Korę i łodyżkę, no Moje właśnie. ulubione palmy. Tak, to są te z zieloną końcówką, takie. Tak. No.
witamy naszego ostatniego dnia z plantacji Dole. Hawaje są znane z produkcji ananasów i bananów. No i tutaj pewnie znacie tę etykietkę, to logo, które jest za mną, na bananach w Biedronce, Żabce i innych marketach i na ananasach. To jest jeden z największych producentów tych owoców na świecie i mają tu jakieś plantacje i mają tour, który możemy zrobić, więc postanowiliśmy, że to zrobimy, bo i tak już nie mamy dużo do roboty dzisiaj. Tak, zobaczymy jakie mają tutaj ananasy. Mają pluszowe ananasy podobno, bardzo mnie to ciekawi. Pluszowe takie. Idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć. A nie mówiłem, co to jest? To jest torebeczka. Torebeczka, torebunia ananasowa. O patrz, pasuje ci, super wyglądasz. Musisz taką kupić, kochanie. Za jedyne 12,95. Ogólnie te koszulki, bluzy są fajne, tylko że to trochę głupio tak płacić za coś i potem jeszcze chodzić i wyglądać jak taki wielki ananas z tym logo i reklamujące ananasy. Trzymają takie małe ananaski, Te na szminkę. szminkę i na klucze. Ale super. No widzisz jakie fajne? Dzieła. No i zobacz. Dla naszych najwierniejszych fanów. Fanów. Tak, fanek. I są też pluszowe ananasy, jak mówiłem. O. I można sobie wszystko kupić i zobacz, tu nawet masz poduszki. Poduszki masz takie, no zobacz, pod głowę. O, Zobacz. widzisz, jakie fajne. Jakbyś nie zgubiła tą znowu, to możesz sobie kupić następną. Można dostać tu dosłownie wszystko, ale o dziwo, mydło do rąk nie jest o zapachu ananasa w kiblu. Nawet w pisuarze są kawałki ananasa. Nie wiemy jeszcze jaka jest plantacja, ale sklep robi wrażenie, jest wielkości takiego przeciętnego supermarketu albo i większy. I chodzi, jest tyle rzeczy do kupienia, niepotrzebnych nikomu. Są nawet koszule hawajskie dla psów. Co kochanie, kupujesz Lolkowi koszulę? Gdy Lolka ubierzemy w hawajską koszulę, będzie w Sopocie się ładnie prezentował. Będzie, wszystkie suczki będą jego. Tak jest. Jest nawet pizza, oczywiście hawajska, z ananasem. Więc jeśli się zastanawiacie, czy tutaj jeszcze poza tym sklepem coś jest, to jest. No jest, no muszą być krzaki, na których rosną ananasy. Dokładnie, jest jakiś ananasowy labirynt, na który trzeba kupić bilety i jest jakiś pociąg i jakieś zwiedzanie. Nie wiem jeszcze, czy będziemy coś z tego robić. Chcemy... Zobaczymy, musimy się rozeznać, co jest najfajniejsze. Co jest najfajniejsze, no. I gdzie można zobaczyć te ananasy. Żebyś w labiryncie się nie zgubiła, nie? Nie no, myślę, że mnie odnajdziesz. Odnajdę cię. Kochanie, powiem ci, że Co ty tam jest? dostałem, tak, ananasowego orzeszka nerkowca. O, Dam dla ciebie też kawałek, chcesz? Dobry całkiem. no. Smaczne, nie? Aż się chce kupić, tylko nie mamy już miejsca w bagażu. No dobra. Chyba to był dobry pomysł, żeby tu przyjechać ostatniego dnia, bo nic nie kupimy. Ale zdecydowaliśmy się, że robimy tour plantacji, ogrodu, także zobaczymy, co nam powiedzą. Kupiliśmy bilet na zwiedzanie ogrodu, a okazało się, że to jest ogród tropikalny i nie ma w nim ananasów. To jest jakieś takie, że sobie chodzisz i coś tam
czytasz jakieś tabliczki przy roślinach, ale żeby zobaczyć ananasy, to trzeba kupić bilet na ten pociąg Pineapple Express. I zamieniłem te nasze bilety ze zwiedzania na bilet z pociągiem. Ja mówiłem, no. A ty co chcesz A robić? ja chciałam sobie zdjęcie tutaj tego rozjazdu kolejowego. No właśnie, zaraz zrobimy. Czekaj, poka nie ma ludzi. Pineapple Express. I co się udało zrobić? Zamieniliśmy te bilety, ale ekspres jest ponad 2 razy droższy, $15 zamiast 8, więc pan powiedział, że nie musimy dopłacać. No i teraz pojechaliśmy ekspresem ze zniżkową ceną, tylko dla Polaków. Muszę schować bilety, żeby nie zgubić. O, nie zgub biletu, bo jak będzie kontrola, to nas wyrzucą bez złamanego ananasa. Zostawiam nazwę ananasa. Wsadzą z ananasa. Obsługa traktuje względy bezpieczeństwa bardzo poważnie. Łańcuch musi być zapięty. And welcome aboard the Pineapple Express train tour. This 2-mile narrated train ride will take you through a working Trzymaj się, żebyś nie wypadł. along the way. Trzymaj się, żebyś nie wypadł. Chain, history, and strong military presence. The weather here is cooler and wetter compared to other parts of Oahu, with more rainfall and temperatures averaging 70 to 85 degrees Fahrenheit. Mijaliśmy właśnie drzewa kakaowca. Dojechaliśmy. Super się jechało. Było widać ananasy, ale wszystkie zerwane, bo krzaki bez owoców. No, ale za to było widać duże rośliny, rambutan, kakao, wanilię, awokado, pełno egzotycznych kwiatów, fajne. Maszyny Mango stare. jest. No, mango jest. Dzięki. Co tam kupiliśmy? Ananasowy ten, Loda ananasowego, ale musieliśmy dołożyć czekoladę. bo nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy czegoś nie dołożyli. Idziemy jeść. Dobre, świeże ananasy. Moja broda wygląda, jakbym był w tej czekoladzie już unurzony. Ale to nie, to farba. Dobre, świeże, jak Fidel Castro wygląda. Ananasy po prostu z krzaka. Ananasy prosto z krzaka, czekolada prosto z krzaka też, z drzewa. Tu jest jakaś plantacja kakaowca, słyszałeś? W ciągu czekoladę z drzewa na Hawajach, ale już chyba sobie odpuścimy. Tak. Co chciałam powiedzieć? Dobre to. Lody bardzo dobre. Oczywiście duża porcja, więc kupiliśmy na pół. Już nauczeni doświadczeniem. To nie była duża porcja, to była taka najmniejsza. No to Ja pamiętam, jak gdzie to byliśmy w jakimś tym fast foodzie i pani mówi, ja mówię, że chcę kolę. A pani medium i wyciąga taki kubek litrowy. Ja mówię, to jest medium? Nie, to ja proszę małą. Też się zaśmiała. takim oto sposobem wydaliśmy tutaj 10 za loda. Za kolejkę ile? 16? 17, ale to i tak 17, to i tak jest. popłaciliśmy za ogród, ale wyszła kolejka. Czyli 27. Ja jeszcze czekoladki ananasowe, 37. Ja jeszcze nie gdzieś tam pierdolę. No to już 40 dolarów poszło. Tak się robi biznes w Ameryce.
Co ty, kochanie, znów pieniądze znajdujesz? Znowu drugi pieniążek znaleziony. Czyli znowu cencik? Tak. To już 27. Cent do centa i wiesz. No i zbierze się milion. Dokładnie. $1 000 000. Milion dolców. No ta cała posiadłość Dole to jest taka, zaczęło się od 1900 roku, kiedy tutaj założył pan przyjezdny z kontynentu, pan James Dole, pierwszą zakład produkujący ananasy, kupił więcej ziemi i tak dalej. W tej chwili to już jest takie imperium i prawie że park rozrywki. Macie ten pociąg, macie jakieś tam ogrody, labirynty, sklepy, rzędy, po prostu grządek z ananasami, wielkie połacie pól ananasowych, bardzo piękne, ciągnie się to po horyzont i możecie się spodziewać właśnie takich widoków tutaj. No jest to coś, co warto zobaczyć, bo Hawaje są z tego znane, a przy okazji wydać tutaj trochę pieniędzy na jakieś lody czy inne pierdoły. Atrakcji jest sporo, więc i ludzi sporo, ale całkiem sympatycznie, także warto się tutaj wybrać. Polecamy. Z dużą przykrością żegnamy się już tutaj z Hawajami. I z wyspą Oahu. Nasze ostatnie godziny na plaży, minuty w zasadzie, zaraz się zwijamy. Lecimy na lotnisko, czeka nas długi lot. Długi lot do Seattle, potem cały dzień w Seattle, no i do Amsterdamu w nocy znowu, w sobotę i powrót. Akurat się wiatr zerwał. No jest tu tak pięknie, że powinniście naprawdę tu przyjechać. Ta plaża koło Lina, na której jesteśmy, jest naszą ulubioną plażą i no, po prostu jest to super. Lekki wiaterek, ale nie padało. Nie przystały, bo mało padało, także naprawdę nam się podoba. No a ta wyspa jest taka po prostu różnorodna, jest i jakieś trekkingi, i wodospady, i plaże, i centra handlowe, i restauracje, zachody słońca, co tam chcecie. No. I Każdy miasto. znajdzie coś dla siebie. Dokładnie, wczoraj byliśmy na karaoke, no, było naprawdę sympatycznie, także tak, każdy znajdzie coś dla siebie, no. Pakujcie walizki, przyjeżdżajcie na Oahu. A ja jeszcze nostalgicznie idę na chwilę zanurzyć się ostatni raz do wody. Historyczna chwila, zanurzenie się ostatni raz w Oceanie Spokojnym, w morzu, na Hawajach w tym roku, ale na pewno nie w ogóle, bo jeszcze tu wrócę, wrócimy. No pewnie, że wrócimy i to szybko. Święte słowa. Takie tu reklamy są, teraz musimy jeszcze wykumać, co to jest to lau lau. Jak już będziemy wiedzieć, to może następnym razem się zatrzymamy. Ale jest na gorąco. Na gorąco. O, tu jest lau lau, jest. A to oni sprzedają, co się wczoraj z nich śmiała. A, że oni tak ustawili. A, tak, chocolate dipped. Strawberry.
Jestem na plaży Kahanamoku, obok plaży Waikiki. Zaraz zacznie się tu copiątkowy pokaz fajerwerku Waikiki. Jest tu już kilka dronów. Będę musiał uważać, żeby na nikogo nie wpaść, bo się rozumie tłok na niebie. Za chwilę zacznie się pokaz, a potem lecimy już na samolot i wylatujemy stąd. Piękne zakończenie wakacji. No, trochę tych bagaży mam jak zwykle, ale przy odrobinie szczęścia wszystko się uda. Join us in keeping this airport a healthy place. Maintaining a comfortable distance from others can help stop the spread of germs. Jak słyszeliście, tutaj komunikaty na lotnisku są w dwóch językach. Najpierw po hawajsku, potem po angielsku. Język hawajski jest tutaj bardzo kultywowany. Większość znaków w oficjalnych miejscach, napisów, szyldów będzie w dwóch językach. Oczywiście wszyscy Hawajczycy mówią po angielsku, ale jest od jakiegoś czasu ruch działający na rzecz odrodzenia języka hawajskiego również. Jest coraz większa rzesza ludzi, procent ludzi, którzy mówią w tym języku, w swoim ojczystym języku.
Tutaj w szkołach jest prowadzona edukacja, są programy telewizyjne, są akcje popularyzatorskie, więc hawajski zaczyna się odradzać. To jest taka sama sytuacja trochę jak w Irlandii, tylko że tutaj odsetek ludzi, którzy mówią po hawajsku jest większy niż w Irlandii po irlandzku. Siedzimy już przy bramce, udało się przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, nawet chciano nas skierować do innych maszyn, bo były mniejsze kolejki, ale wytrwaliśmy przy jedynej maszynie na lotnisku, w której nie trzeba nic wyciągać, specjalny tomograf, więc trzeba zdejmować buty, ale to wszędzie trzeba zdejmować buty. W Ameryce niestety mają obsesję na punkcie tych butów. No ale udało się nic nie wyciągać i szybko te plecaki dosyć przeszły, także... A przy okazji to Iza musiała wyciągnąć z walizki jakieś buty, bo pan powiedział jej, że ma 53 funty i to jest za dużo. A ja miałem 54, przyszedłem do innej pani, a nawet okiem mnie zmrużyła i od razu mnie puściła. Także ktoś tu ma fuksa większego niż ktoś inny. No ale już jesteśmy, bagaż został nadany. Teraz tylko nasze 4 wielkie podręczne, które mogą wzbudzić jeszcze zainteresowanie przy bramce, ale mam nadzieję, że nie wzbudzą. Kochanie, lądujemy w światło, co powiesz? Powiem, że jestem gotowa na dalsze zwiedzanie. To jest dobre podejście, bo ja to jestem ogólnie niewyspany i wkurzony. Jest 54 stopnie Fahrenheita, czyli jakieś 15, 14, 13, 12 stopni zimno i pochmurno. No ale faktycznie idziemy dalej zwiedzać, żeby jeszcze nie kończyć tej podróży. Ciekawe jaki samochód nam dadzą. Mam nadzieję, że nam się wszystkie walizki zjedzie. Mam taką nadzieję. Na pewno będzie większy bagażnik. Z dachem. No z dachem, bo może padać. Zimno tutaj w tym Seattlu. Teraz kurtkę zakładam. Nic dziwnego, że ludzie tu nie mogli spać. Bezsenność. Kołdry im nie starczało. Starbucks, oczywiście Seattle jest ojczyzną Starbucksa, więc od razu przy bramce jest pierwsza kawiarnia. Niestety będziemy musieli ten cały nasz Majdan, mój Majdan, nieść, bo na amerykańskich lotniskach wózki są płatne, trzeba zapłacić za wynajęcie wózka. Nie ma czegoś takiego jak darmowy wózek, chamie. No jesteśmy zmęczeni, idziemy teraz odebrać jeszcze moją walizkę, bo zabrano nam ją, bo mieliśmy za dużo. Miałem za dużo tych carry-ons, czyli bagażów podręcznych, ale oddali ją za darmo do luku, także nie ma problemu. Wygląda na to, że trzeba zawsze tak robić, prezentować się przy bramce z zbyt dużą liczbą bagażów podręcznych i potem dostawać darmowy ticket do luku. Oregon! No i jest tu nasz samochód numer 9. O, są drzwi podwójne, jak super. Są podwójne drzwi i duży bagażnik. To już jest dla nas duży upgrade w porównaniu z Mustangiem. W tym bagażniku zmieści się wszystko, co potrzeba. Ja tu wyjeżdżam, a tu nie słychać silnika. I okazuje się, że dostaliśmy hybrydowy samochód. Baliśmy się przez chwilę, że to będzie elektryk. Muszę przejechać, bo pan nie przejedzie. Ale jakby to był elektryk, to byłby problem, bo trzeba byłoby przywidzieć naładowanie. Na szczęście jest to hybryda Toyota. To i przy okazji mnie spali. O Jezu. Klimat
górsko-zimowy w tym Seattle. Góry widać, zimno, szaro. Ja nie umiem włączyć klimatyzacji. To chyba ogrzewanie bardziej trzeba włączyć. Zaparkowaliśmy na ulicy, się przespaliśmy trochę, bo jesteśmy jeszcze w zupełnie innej strefie czasowej. Jak widzicie, zmieniliśmy kompletnie amplua. Zmieniliśmy nasze stroje. Mamy na sobie kurtki, czapki. Jest zimno. Ogólne nasze uczucie jest takie, że jesteśmy cały czas zmarznięci tutaj w tym mieście. Jest wilgotny chłód taki, niby 13 stopni, ale idziemy na kawę. A ty co tam sprawdzasz w tym telefonie ciągle? Później, żebyśmy później wiedzieli, gdzie zaparkowaliśmy, jakąś nazwę ulicy czy coś. Google nam powie. A jak będziemy wiedzieć? No. Trzeba tu ogólnie uważać, jak się parkuje, bo niby jest pełno miejsc, ale wszystkie są jakimiś wyłączeniami. Tu jakieś krawężniki w różnych kolorach sugerują, oznaczają, że nie można ogólnie tutaj parkować. Żółty, niebieski, czerwony. Na 3 minuty maksymalnie. Loading, unloading. Zatrzymanie bez postoju, wyładunek pasażerów. No ogólnie nie było tu łatwo znaleźć miejsce. Wyglądamy po prostu ja wyglądam jak Andrzej Leper po solarium. Tutaj w tym mieście. Jak Rutkowski. Jak Rutkowski. Komuś się chce jeździć na tym kole zamachowym, to jest temperatura syberyjska. Mnie to szokuje. Idziemy na kawkę. Tak, no ja mam ochotę coś ciepłego wypić. Aha. Wzięłam jeszcze pudełko, nie ma nawet śmietnika. Oj, to miasto nie będzie moim ulubionym miastem. W powietrzu unosi się oczywiście zapach trawy. Waszyngton był jednym z pierwszych stanów, który zalegalizował marihuanę. Jest pełno ludzi, sobotny poranek, pełno ludzi z psami. I pudelki ładne. Pełno ludzi z psami, pełno ludzi z kwiatami, bo jest dzisiaj Dzień Matki. 4 dychy takie kwiaty? No to drogo. Jest tu jakiś statek niesamowity, który zacumował, Norwegian Bliss. Wielkie pływające miasto, no i w tle Puget Sound, cieśnina Pugeta i piękne góry, które widać w tle. Oh, there ya. ¿Viste? Ellos en ese parqueo se metieron. Oye, pero las caderas aquí no terminan el mar. Przyszły tu robić hałas. Poza turystami w zasadzie widać zupełną odmianę w stosunku do Hawajów, bo wszyscy są biali. Jest trochę hałasujących latynosów, a my idziemy do Pike Place Market, to jest historyczna część starego Seattle. Tutaj jest zlokalizowany pierwszy lokal Starbucks, który zapoczątkował wielkie kawowe imperium.
Pod Starbucksem jest duża kolejka. Nie wiem, czy będziemy stać. Gdzie ty widzisz tą kolejkę? No, tu na chodniku. Ludzie są, Tu jeszcze dziada z babem brakuje. ludzie są niepoważni. Po kawę do Starbucksa kolejka na godzinę. No, dobra, idziemy poszukać jakiegoś takiego, który nie był pierwszy, tylko który nam sprzeda pierwszym kawę. Właśnie. Seattle zdecydowanie jest miastem goldenów i Ale tutaj rudych rudych nie są- goldenów. Nie są takie urocze jak Lolek. Nie, ale no za to ma mojego plusa Seattle. Jak pod górę. Ulice są w ogóle tutaj bardzo strome, jak prawie w San Francisco. Trzeba zapieprzać w górę i w dół, więc ludzie są fit. My trafiliśmy w ogóle, to jest jakiś lokalny rynek, więc wszystko krzyczy, gra, śpiewa, buczy. Pan tutaj na instrumencie zaiwania. Dzieci, rodziny, żonglerzy, połykacze ognia. Klimat podobny jak w każdym innym hipsterskim ryneczku. Plus turyści. O Boże, nie podejdę pod górę. No, aby dostać kawę, niestety trzeba podejść pod górę albo stać w kolejce. To jest ta pogoda i prądy, jakieś El Niño, które tak chyba wpływają na tych ludzi. To jest istny dom wariatów tutaj. O, jaki ładnie zielony. Trzeba się ewakuować stąd. Nie wiem jak wam, ale oprócz grunge'u mnie Seattle nie kojarzyło się w zasadzie z niczym. No w zasadzie może prawie z niczym. Jeszcze wyjątkiem była ta wieża widokowa, która jest symbolem miasta. Space Needle, czyli kosmiczna igła. Jesteśmy tutaj właśnie pod nią. Ta wieża została zbudowana na... Może pokażemy. Na wystawę światową w 1962 roku. Ma 184 metry wysokości. Jest tam taras widokowy, na który jednakowoż chyba nie będziemy wjeżdżać, bo pogoda jest kiepska. Czy będziemy? Nie, nie będziemy. Są białe chmury, nic nie widać. Musicie uwierzyć na słowo, że są tam podobno dobre widoki na Puget Sound, na górę Rainiera, na góry olimpijskie, na góry kaskadowe. Podobno może wytrzymać, napisano w Wikipedii, wiatry do 320 km na godzinę i bardzo mocne trzęsienia ziemi, które się tu zdarzają w tym rejonie, więc no może dobrze. Akurat tam jedzie winda, o. No i ponoć na górze jest restauracja, więc zaraz zobaczymy, w jakiej cenie jest wejściówka, może się skłócimy, bo jest obrotowa. No, z widokiem. Pożytek jest taki, że weszliśmy do środka, jest sklep z pamiątkami jak zwykle. I ja zostawiłam $60. 6 tych? Wow! Magnesy i koszulka. Ale super ładna koszulka kupiłeś z pieskiem. No, nie z lolkiem, ale... Ale prawie. Cały ten obszar nosi nazwę Seattle Center. To jest taki kompleks edukacyjno-turystyczno-naukowo kulturalny, który został zbudowany właśnie razem z wieżą w 1962 roku na wystawę światową. Są tu jakieś różne pawilony,
Ktoś tam gra, brzdąka na ulicy, ludzie się kręcą, kupują pamiątki. No takie miejsce spotkań trochę, jest park. Nie będziemy tu więcej niż zwiedzać, bo trochę nas usypia ta pogoda. Mnie naprawdę usypia. Jeżeli szum tej fontanny tutaj, ja bym się tu położyła i bym sobie spała. Dobra, trzeba się odsunąć od fontanny, bo Iza zaraz się położy. Jesteśmy już z powrotem na lotnisku. Zmierzamy do terminalu. Przygoda się kończy. Seattle na koniec uraczyło nas deszczem. Było szaro i smutno i raczej nie będziemy wracać. Ale miło było zobaczyć raz. Hawaiian, JetBlue, United, United Express, and all international airlines. My już po kontroli bezpieczeństwa. Taką mają tu manię zdejmowania tych butów do kontroli, że ktoś nawet z przejęcia lub stresu zgubił swojego buta. Lądujemy. Jak się czujemy? Się chce cały czas spać. Co? Się chce cały czas spać. Chcesz się spać cały czas? O, musimy teraz przezwyciężyć jetlag. No i zacząć zamieszczać relacje z podróży. Nie chcę się wracać, no ale zawsze pozostają zdjęcia i filmy. Jest dobre, szybko się kończy. No, ale już będziemy planować następny wyjazd niedługo. Jesteśmy już w Amsterdamie, trochę zgłodzeni, bo śniadanie było małe. Wyobraźcie sobie, że jedyne hamburgery w tej podróży, dla mnie pierwszy, nie w Stanach, tylko w Amsterdamie. No ale są bardzo dobre. No. W Stanach jedliśmy zdrowsze rzeczy, na przykład kurczaka z sosem Alfredo i makaronem 2000 kalorii. Walizki już są, ostatnia jedzie. Tym sposobem w Warszawie kończy się nasza hawajska przygoda. Teraz pora Ubera i do domu się troszkę odprysznicować.